Co tam u nas? Dobrze u nas. Miało być słońce, zapowiadali plus 10. Odbiory udetowskie wyglądają w zasadzie w każdym dźwigu samojezdnym tak samo. Nie mylcie tego z przeglądem na stacji diagnostycznej. I zaraz Wam opowiem, od czego się zaczyna taki udet zazwyczaj. No i prosto elegancko, widzicie, w lipkerku jest to naprawdę fajnie rozwiązane. Jak jest operator porządny, to nie ma mowy o tym, że brakuje smaru. W podporze jest tak zwany zamek, który trzyma i powoduje to, że łapa nie opada. Jak chce, to psikamy takim fioletowym specjalnym specyfikiem, który no, pokazuje nam, czy ten spaw trzyma, czy nie. Tak? Dba się o dźwig, nie przeciąża go i sprawdza regularnie, czy wszystkie spawy są ok po prostu. Patrzymy na stan rolek, na ogólny stan tego zblocza. Patrzymy, czy się hak obraca, kręci. Pęknięcia bądź wgniecenia też dyskwalifikują. Tutaj skupimy się głównie teraz na sprawdzeniu wyłączników krańcowych i przeciążeniowych. Przypominam wszystkim, że krańcówka to nie jest hamulec roboczy, tylko to jest hamulec awaryjny. Dbajcie o swoje żurawie, żeby przeglądy przechodziły wzorowo. Lecimy! Zimowa piękna pora, żuraw LTM 1250 Liebherr. Jest wolna sobota i akurat nic nie ładujemy. Pokażę Wam, jak wygląda tak zwany odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego. Dlaczego w ogóle takie odbiory są potrzebne? No, każdy, który zdawał egzamin na uprawnienia, wie, że reguluje to ustawa z 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Mianowicie wszystkie urządzenia, które podlegają pod udet, muszą przejść badanie okresowe raz do roku. Chyba że na przykład, nie wiem, dźwig się przewróci albo wymieniany jest jakiś główny element wysięgnika, to wtedy taki odbiór jest przeprowadzany częściej. Powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. 15 lat jestem już konserwatorem urządzeń dźwignicowych i odbieraliśmy żurawie w różnych miejscach w kraju. Odbieraliśmy w Łodzi, w Gorlicach, ostatnio nawet też, no wszędzie w zasadzie, we Wrocławiu. Po całej Polsce odbieraliśmy żurawie, z różnymi inspektorami miałem do czynienia. No i 99,9% wygląda to właśnie w taki sposób, jak Wam pokażę. Jeżeli ktoś ogląda ten filmik i ma jakieś uwagi co do tego, śmiało piszcie w komentarzach, bo być może wszystkiego nie wiem. Słyszałem kiedyś o jednym panu, który rzeczywiście wchodzi pod sprzęty, przebiera się. Może ktoś miał do czynienia, to również niech chętnie napisze, jak u niego to wyglądało. Ja Wam pokażę, jak to wygląda u nas od... Tak jak mówię, jestem konserwatorem 15 lat i nie spotkałem się, żeby ktoś inny sprawdzał w inny sposób, niż ja Wam to właśnie zaprezentuję. Dodatkowo potem Wam wrzucę parę dygresji odnośnie tego, jak to wygląda w Niemczech, ponieważ 4 nasze żurawie pracowały na dużym kontrakcie w Duisburgu i przechodziły dekrę. Także mieliśmy odbiór również niemiecki na naszych żurawiach. Opowiem Wam historię, jak to wyglądało w przypadku 3 żurawi, jak to wyglądało w przypadku jednego, który był, uwaga, odbierany przez dekrę niemiecką, ale na miejsce przyjechał Polak i chętnie o tym opowiem, także zapraszam, jedziemy z tematem. Prosiliśmy również naszego pana, zacznę już się rozkładać, naszego pana z udetu, żeby po prostu z nim odcinek nakręcić, ale niestety panowie inżynierowie mają takie wytyczne, że nie wolno im tego filmować, więc postanowiliśmy, że nakręcimy to sami. Jest fragment tam, jak miałem odcinek o tym, jak wygląda mój dzień pracy, gdzie właśnie przeprowadzaliśmy udet na budowie. No i tam może w jakiejś migawce pan inżynier gdzieś tam się pojawia, więc podlinkujemy. Pompa jest. Teraz przystępujemy do rozłożenia żurawia. Wcześniej sobie odpaliłem górę, bo kreatywny spóźniony, więc troszeczkę silniki są zagrzane. Głowa, jak widzicie, zbliż tam na kozioł, jest podniesiona. No i możemy przystąpić do rozstawienia żurawia. Tutaj jest poziomica, tutaj mamy naciski na każdą z łap. Na razie jest 0. Tyk. Wczoraj miałem dźwig rozłożony, ale niestety z racji tego, że w firmie będziemy mieli audyt i żeby nie rozpraszać pozostałych, którzy przygotowują nas do audytu, postanowiłem przejechać sobie na nasz drugi plac
I na chillu, na spokojności wszystko Wam pokażemy. Ogólnie rzecz ujmując, co tam u nas? Dobrze u nas. Spodziewałem się, że będzie mniej pracy, a mamy jej nad wyraz sporo, więc 800 pojechała do Gorlic. W środę będziemy na cementowni w Ożarowie. Bardzo ciekawy projekt. A ponadto nadal jesteśmy obecni na dużej budowie w Pyskowicach. Także mamy co robić. Ten żuraw jedzie w poniedziałek na elektrownię do Rybnika. Za 130, no ale 130 nie mam, więc pojedziemy tym. Wrzucimy sobie 2 placki. Będziemy tam jakieś rozładunki przeprowadzać. Co mogę powiedzieć o tym dźwigu? Po pierwsze, to jest bardzo fajny dźwig, dlatego że kupiłem go ja z tatą. Po drugie, został kupiony w fabryce Liebherra Wechingen. No i po trzecie, nie mieliśmy z nim większych problemów. Może jedynie na początku były problemy z siłownikami od przeciwwagi, ale opanowaliśmy, bo nam opadały. A drugim większym problemem to jest to, że no mieliśmy tutaj problem z telematikiem i mamy nowego telematika w środku. Poza tym no nie widzę żadnych wad. Jedynym mankamentem jak dla mnie, co słychać, to są pierdzące silniki Liebherra, które są droższe w eksploatacji od Mercedesa, no i bardzo ich nie lubię. I dlatego właśnie między innymi częściej kupujemy żurawie innych marek, bo są na Mercedesach po prostu. To był pierwszy dźwig duży, jaki kupiliśmy. W 2014 roku do nas przyjechał. No i od tego czasu jest z nami. Zarobił mnóstwo pieniędzy. Już jest spłacony. Mieliśmy go sprzedawać, ale żeby wymienić na coś świeższego, ale po co? Skoro to śmiga, hula, jeszcze będzie śmigać długi czas. Jak jest zima, to musi być zimno. Nie będziemy się męczyć. Technologia. O, tutaj chodźcie, nie we wszystkich Liebherrach to jest. Tutaj mamy załączenie pompy. Mianowicie trzeba zgasić silnik, nacisnąć, dopiero odpalić, żeby podpory działały. W tych nowszych modelach już tego nie ma. No a teraz to, co dziewczyny lubią najbardziej. Do góry. Ach. Liebherr. Liebherr to jest Liebherr. Tyk. No i teraz będzie mi wygodniej. Podniosłem sobie dźwig na zawieszeniu po to, żeby móc podłożyć klocki w komfortowy sposób. Rozstawiam się tylko dzisiaj na kantówkach, bo nie będę żadnych wielkich ciężarów podnosił. Także mat nie będziemy kłaść. Miało być słońce, zapowiadali plus 10. Hoppa. To nie jest tak, że cały czas jak mamy odbiory, ten dźwig jest u nas na bazie. No bo na budowach również panowie inżynierowie nam żurawie odbierają. Oczywiście trzeba zrobić godzinkę przerwy w czasie pracy, żeby wszystko posprawdzać. Ale, no, że tak powiem, klienci biorą to na klatę, no bo też zdają sobie sprawę z tego, że to jest wymagane przepisami prawa. Wszystkie przeglądy konserwacyjne i przeglądy udetowskie, odbiory udetowskie wyglądają w zasadzie w każdym dźwigu samojezdnym tak samo. Nie ma znaczenia, czy to jest żuraw 40-tonowy, czy to jest gąsienica, tak?
Nie mylcie tego z przeglądem na stacji diagnostycznej, ponieważ na stację diagnostyczną dźwigi również tak jak każdy pojazd muszą jeździć. Natomiast zasada jest taka, że żebyście mogli przejść przegląd normalny, drogowy, no to musicie mieć ważny udet, bo bez tego nie przejdziecie. Bez ważnego udetu. Gdzie się robi przegląd takich dużych sprzętów? Są stacje diagnostyczne, okręgowe stacje kontroli pojazdów, które są przystosowane do wjazdów dla tego typu tonażów. Gdzie jeździmy? No w różne miejsca, no bo mówię, w całej Polsce mamy przeglądy. Natomiast w Tychach najczęściej jeździmy na Fiata, na Autohit. Teraz to się chyba Autohit Bis nazywa, dlatego że wiem, że tam wjedziemy i tam nam sprawdzą. A dwa polecamy. Nawet byliśmy tam Steyerem w jednym odcinku, także gorąco polecamy tą stację. Teraz opuszczam zawieszenie. Kiedy widzę, że jest opuszczone, tutaj z tyłu są takie zegary, proszę bardzo. Tutaj, o, dokładnie. I na nich możecie zobaczyć, jak spada ciśnienie. Oraz może poproszę kreatywnego, żeby chycił te zegary. W momencie, kiedy będę opuszczał, te wskazówki powinny zejść do zera. No i zeszły. Pyk. Jeżeli zeszły, znaczy, że mamy zawieszenie maksymalnie opuszczone. Tutaj ta kontrolka nam pokazuje, że jest ono zablokowane. A tu, tak jak powiedziałem wcześniej, to ta kontrolka oznacza załączenie pompy. Idziemy się poziomować. Łepek mamy dźwignięty. I zaraz Wam opowiem, od czego się zaczyna taki udet zazwyczaj. Nie ma ciężaru, ale łapa ma ciężar, bo dźwig jest już w powietrzu. Tutaj mamy 4 tony na tamtą tonę na tamtą prawą tylną łapę, tu mamy 9 ton i to się zmienia w zależności od tego, jak zasteruję, tak? Tutaj mamy poziomicę, teraz jesteśmy wypoziomowani idealnie, natomiast ja sobie zawsze jeszcze jadę kawałeczek do góry. Opa. Pyk. No mamy 7, 12, 38, 33. Tamten przód jest teraz cięższy z racji tego, że mamy wysięgnik pochylony naprzód. W momencie, jeżeli podniosę głowę, te naciski się automatycznie będą zmieniały. Tak samo jest z ciężarem, jeżeli będziemy się obracali, w zależności od tego, na której łapie jest sam pusty balast, albo na której łapie mamy ciężar, te naciski ulegają zmianie cały czas. No i prosto elegancko, widzicie, w Lipkerku jest to naprawdę fajnie rozwiązane. Jedyne, czego brakuje tutaj, to tak naprawdę podnoszonego zawieszenia i blokowania go stąd. Bo to jest akurat fajna opcja w Faunie czy w Demagu. Pan inspektor, witamy się, siema, siema. I co robi w pierwszej kolejności? Jeżeli mamy żuraw rozłożony w ten sposób, no to przede wszystkim sprawdza, czy nie ma żadnych pęknięć na podporach, czy nie ma żadnych pęknięć tutaj na pochwach i czy nie ma żadnych pęknięć na elementach konstrukcyjnych ramy. Czyli po prostu chodzimy, oglądamy łapy. Przepraszam, pan inspektor razem ze mną, czyli z konserwatorem urządzeń dźwignicowych chodzi. To jest ważne, że przy odbiorze UDT musi być obecny konserwator urządzeń dźwignicowych. Przechodzimy sobie po prostu, patrzymy na ramę, patrzymy na podpory, na całą konstrukcję żurawia po kolei, na wszystkie 4 łapy. Czy nie ma żadnych pęknięć. Również patrzymy na to, czy nie ma żadnych wycieków, bo to też dyskwalifikuje żuraw. No czasem oczywiście jest tak, że łapa może cieknąć, ale zamek trzyma, natomiast zaraz sprawdzimy zamki, pokażę Wam, jak to się robi. Ogólnie pan inspektor w pierwszej kolejności obchodzi cały dźwig dookoła i patrzy na podwozie tego żurawia. Tutaj nie mówię o tym, że sprawdza gałki, bo to jest kwestia diagnosty na stacji diagnostycznej, ale wszystkie elementy konstrukcyjne, łapy, podpory, pochwy, rama pod spodem, pod obrotem, wszystkie te elementy po prostu najpierw oczywiście na dole są przejrzane, sprawdzone. Jeżeli jest coś niepokojącego, no to oczywiście taki żuraw dyskwalifikuje do dalszej eksploatacji. Tutaj pod spodem też warto zerknąć, proszę bardzo, na stan ślizgów, na stan łap i na to, czy tutaj, gdzie jest schowana łapa, czyli w pochwie, czy nie ma żadnych po prostu pęknięć. Ładnie mamy nasmarowane. Wiedziałem, który dźwig wziąć. Jak jest operator porządny, to nie ma mowy o tym, że brakuje smaru. Pozdrawiam Cię, Grzesiu, serdecznie. Zresztą tutaj ten żuraw akurat, na tym żurawiu siedzieli
sami konkretni operatorzy, sami, że tak powiem, z najwyższej półki. No i dlatego przez tyle lat też ten żuraw tak wygląda, a nie inaczej. Mieliśmy kiedyś dawno temu na Jaworznie przyjemność poddając z konkurencyjnej firmy, że żuraw był chyba 3-letni. Ale jak mi chłopcy powiedzieli, bo miałem tam hakowych, to nie zamieniliby się. Wszystko piszczało, nic nie nasmarowane i tak dalej. I teraz ważna rzecz. Sprawdzamy zamki na podporach, czyli sprawdzamy, czy podpory nie opadają. Doświadczony inżynier, jak usłyszy coś takiego pyk, pyk, to już będzie wiedział, że w którymś siłowniku coś jest nie tak. To pyk oznacza, że zamek wpuszcza i że łapa pyk po parę, po milimetrze, po iluś tam sobie opada. Tutaj oczywiście tego nie ma, ten żuraw zresztą miał przegląd w tym miesiącu, chyba z 2 tygodnie temu. Natomiast jak sprawdzamy zamki w podporach? Otóż tak, mamy załączoną pompę, załączamy kontrolki, taka jest procedura w WD-cie, załączamy kontrolki same i podchodzimy do pulpitu, na którym mamy naciski, załączamy łapkę na zielono i dajemy wszystkie podpory w dół. W momencie jak ja to naciskam, pan inżynier przechodzi sobie dookoła i patrzy, czy każda łapa trzyma, czy nie zmienia się jej wysokość i tak dalej. No bo tutaj głównie o wysokość chodzi, tylko o wysokość w zasadzie. W podporze jest tak zwany zamek, który trzyma i powoduje to, że łapa nie opada. Nie ma pełnego przelewu na hydraulice, tylko jest to na zamku, nie jest tak jak w koparce. Tylko no choćby nie wiem co się działo, to po prostu jakbyście wszystkie węże i tak dalej, ciśnienie odpięli, zamek trzyma, żeby ta łapa się nie opuściła. Natomiast może być tak, że w zasadzie są 2-3 przyczyny, że taka łapa może opadać. Pierwsze co to jest zepsuty zamek i właśnie to tutaj sprawdzamy za pomocą tego co powiedziałem. No druga opcja jest taka, że uszczelniacze są do wymiany w siłowniku, a trzecia opcja już taka hardkorowa jest taka, że po prostu siłownik jest skrzywiony i nadaje się albo cały do wymiany, albo do regeneracji. Łapy nie przesunęły się dlatego po naciśnięciu przeze mnie kontrolek, ponieważ zamek jest sprawny w każdej z nich. Tyle. Dźwignię 2 tygodnie temu UDET, więc wiemy, że wszystko jest sprawne. Robimy to, że przechodzimy sobie na górę. Oczywiście po obejrzeniu całej ramy. Z racji tego, że nie mam pełnego balastu, to też Wam zwrócę uwagę na to, że panowie inżynierowie zawsze sprawdzają stan rolek na wysięgniku, tych górnych, tych dolnych. I potem jeszcze zbloczę, to już Wam pokażę. Mówię, mam tylko 10 ton balastu dzisiaj na sobie, nie będę świrował i nie będę kładł łepa na dół, bo nie chcę, mam go tutaj położonego. Co sprawdzają panowie inżynierowie? Czy rolki, czy przede wszystkim, czy nie są uszczerbione? No i czy łożyska, na których one pracują, nie są zużyte na tyle, że ta rolka na przykład nie staje i musi się po prostu ona kręcić, tak? Stan zużycia tych rolek, no, jeżeli ona nie jest pęknięta, jeżeli w środku łożysko pracuje dobrze, no to te rolki przez lata mogą służyć tak naprawdę w nieograniczony sposób. Później już pokażę, w jaki sposób pan inżynier sprawdza zawsze zblocze hakowe. Dobra, przystępujemy teraz do przejścia na górę, bo chyba z dołu wszystko już powiedziałem. Pooglądane, posprawdzane spawy, posprawdzane pochwy, posprawdzane podpory. Tutaj już wcześniej zobaczyliśmy sobie zblocze i... O, zblocze nie, ale wszystkie rolki na wysięgniku. I także lecimy do góry, odsuwamy bocian. Kreatywny będzie musiał siąść za stery na chwilę. Jak odsuniemy bocian, podniesiemy łepa i pokażę Wam co dalej. Teraz mogę mówić, więc mówię. Proszę Państwa, odczepiliśmy zblocze hakowe, kreatywny mi pomógł. I przystępujemy do odbioru, do sprawdzenia góry. Mianowicie najpierw, żeby już nie jechać potem z powrotem na dół teleskopem, sprawdzimy sobie tutaj, poproszę kreatywnego do góry, żeby nie podnosić od razu głowy i tak dalej. Co sprawdzamy? Sprawdzamy sobie mocowanie tego siłownika głównego do wysięgnika. Sprawdzamy, czy nie ma żadnych pęknięć. Tutaj widzę, farba tylko odchodzi. Czy spawy są wszystkie całe? Czy tutaj wszystko jest w porządku? Czy nie ma żadnego większego luzu widocznego gołym okiem? Widzę, zabezpieczenie jest dane elegancko. Centralne smarowanie dochodzi również, więc smar jest. I z każdej strony tutaj patrzymy również na spawy. Od spodu wszystko sprawdzamy. Jeżeli pan inżynier ma wątpliwości, no u nas tak to wygląda, jak jesteśmy na bazie, że mamy taki specjalny fioletowy płyn, żeby psiknąć. Jeżeli na przykład zobaczy pęknięcie na lakierze, tak, tutaj nie ma, ale jakby było pęknięcie na lakierze, nie ma problem, bierzemy młotka, obkuwamy, jak chce to psikamy takim fioletowym specjalnym specyfikiem, który no, pokazuje nam, czy ten spaw trzyma, czy nie, tak.
Więc sprawdzają wszystkie spawy panowie inżynierowie tutaj po kolei, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie tego głównego siłownika. Jeżeli tu są jakieś pęknięcia, no to taki żuraw oczywiście dyskwalifikuje z dalszej eksploatacji. Przejdziemy do następnej rzeczy, czyli do sprawdzenia siłownika, mocowania tam, które jest na dole. W sumie mógłbym WD-cie robić po tylu latach, ale na żadnych windach się nie znam, tylko żurawie samojezdne bym musiał robić. No mówię, pokażę Wam tak jak ja to zawsze robię, jak to się u nas odbywa. Dźwigu też nie będę jakoś specjalnie pałował, dlatego że mamy minusową temperaturę. Olej hydrauliczny w układzie jest bardzo gęsty. Powolutku będziemy sobie pyrkać. I tutaj w momencie jak podnoszę do góry wysięgnik, sprawdza się też krańcowy, ale to pokażę później. Natomiast podniosę sobie wysięgnik do góry po to, żeby zaprezentować Wam, co w drugiej kolejności jest zawsze u nas na odbiorach sprawdzane. Można powiedzieć, że troszeczkę podobnie się to sprawdza, tylko bardziej wnikliwie oczywiście, jak na odcinku przy zakupie, bo podobne rzeczy sprawdzamy. No, myślę, że mam na tyle miejsca już, że mogę wyjść spokojnie. Obrócimy się kawałek, żeby było mi wygodniej wychodzić. Ok. No i teraz pan inżynier zazwyczaj, zawsze przechodzi u nas do sprawdzenia tego, co znajduje się tutaj, na części obrotowej żurawia. Patrzę przede wszystkim na to, czy z silnika obrotu tu mamy dwa, czy nie ma żadnych wycieków, czy zębatki chodzą prawidłowo podczas obracania, czy nie ma żadnego luzu bocznego, oraz sprawdza wszystkie spawy i mocowanie dookoła tego wysięgnika. Luz też jest sprawdzany, to możecie zaobserwować na filmie też, gdzie kupowałem, mianowicie łepa bierze się maksymalnie do góry, krańcowy odcina i patrzy się, czy tutaj nie ma żadnych luzów na jabłku, na siłowniku, na wewnątrz. O! Nie ma tak dobrze. Za mało się podniosłem. Taka dygresja, kolejny mankament tych żurawi. W oryginale tutaj jest plastikowy zbiornik wyrównawczy. Potem Lipper chyba skapnął się, że robi błąd i dali taki aluminiowy. W dalszej kolejności pan inżynier patrzy. Wszystko oglądamy również z tej strony. Patrzymy sobie na spawy, na sam siłownik. Tutaj na te wszystkie węże, na wszystkie zamki, na wszystkie rozdzielacze, czy nie ma żadnych wycieków. Patrzymy również na złącze obrotowe, które tam jest i również sprawdzamy, czy nie ma żadnych wycieków z tego złącza. W dalszej kolejności wchodzimy sobie pod spód, tutaj pod wysięgnik. Zazwyczaj panowie inżynierowie wchodzą i obserwują, czy nie ma żadnych wycieków z telematika, czyli z siłownika, który odpowiada za wysuwanie teleskopów. I w dalszej kolejności, pokaż tam wysięgnik od spodu. Coś tam może zobaczymy, niewiele, ale jednak. Teraz przechodzimy do następnej rzeczy. Oczywiście wszystkie spawy na ramię tutaj też muszą być tip-top. Tutaj nie ma mowy o żadnych pęknięciach. Nie daj Boże, jak pęknięcie będzie, to życzę powodzenia w pospawaniu przez uprawniony zakład, nie wiem jaki. Natomiast lepiej do tego nie dopuszczać, żeby pęknięcia były. Dba się o dźwig, przeciąża go i sprawdza regularnie, czy wszystkie spawy są ok po prostu. Natomiast jeżeli pęknięcie się Wam jakieś pojawia, to w tym momencie może naprawy dokonać pod Urzędem Dozoru Technicznego zakład, który jest do tego uprawniony. Ale pan inżynier zawsze przechodzi tutaj na górną część i w górnej części sprawdzamy też mocowanie głównie tego teleskopu. Zaraz Radek wejdzie, to pokażemy Wam co i jak. No i tutaj sprawdzamy to samo. Patrzymy sobie, tutaj jest taki duży stworzeń, który przechodzi przez cały wysięgnik. Nie, przepraszam, są dwa. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj Radek może pokaże. Proszę bardzo. To są stworznie, tutaj wewnątrz to. Tu jest z jednej strony i z drugiej strony jest taki sam. Taka jest konstrukcja. No i tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, również wszystkie spawy, spoiny sprawdzamy. Luz na wysięgniku, łeb maksymalnie na siebie. Pan inżynier, jak dojeżdżamy wysięgnikiem maksymalnie, patrzy, czy nie ma za dużego luzu pomiędzy tymi, znaczy na tym stworzniu, bolcu stworzniu, nie wiem jak zwał, tak zwał.
Każdy wie, o co chodzi. No zobaczcie film, jak kupuje dźwig, też tam to pokazuje fajnie. Sprawdza ten jeden, sprawdza tamten drugi. Wszystkie spawy. No i potem przystępuje pan inżynier zawsze do obejrzenia wciągarki. Wciągarkę sprawdzamy też za pomocą próby dynamicznej i statycznej, którą pokażę później. Natomiast co bardziej wnikliwy pan inżynier życzy sobie nawet, żeby całą linę rozwinąć, czyli my się wyteleskopowywujemy, opuszczamy całą linę na dół, no i pan inżynier patrzy sobie na bębnie, po pierwsze, czy ona się dobrze układa, a po drugie, czy nie jest ona uszkodzona. Jeżeli jest jakaś splotka, która puszcza, no to wtedy ta lina kwalifikuje się do wymiany. No i o dziwo dowiedziałem się ostatnio, a nie wiedziałem, że jak wymieniacie linę, to jest konieczny odbiór przez UDT, bo to jest element nośny żurawia. Do tej pory, przyznaję bez bicia, robiliśmy to w ten sposób, że jeżeli była wymiana liny, to wystarczył mój wpis konserwatora, że wymieniono nową linę, cześć. A teraz ostatnio dowiedziałem się od naszego pana inżyniera, który nas właśnie obecnie odbiera, że jednak za każdym razem według przepisów powinno być tak, że jeżeli wymieniamy linę, to należy poprosić i zawnioskować wcześniej, czyli o tak zwany doraźny odbiór UDT. Co robimy dalej? No tak jak powiedziałem, z jednej strony pan inżynier patrzy, nie chce się wywrócić, bo mamy tutaj dużo śniegu i mrozu. I tak samo, wszystkie węże, zamki, cały silnik wciągarki, czy nie ma żadnych wycieków. Na to wszystko podczas pracy operatora, konserwator wraz z panem inżynierem zwracają uwagę, patrzą i sprawdzają, czy wszystko działa prawidłowo. Tyle jeżeli chodzi o górę, no tak jak mówię, każdy spaw jest praktycznie do obejrzenia, trzeba dokładnie bardzo pooglądać. Każdy jeden siłownik, każdy jeden wąż, zamek, wszystko jest wnikliwie sprawdzane. Wnikliwie na zasadzie takiej, że jeżeli coś jest widoczne, no to pan inżynier woła. Oczywiście, no nie wiem, jak wam pocieknie ze szlaufa, to też nie jest tak, że inspektor powie, o koniec. No nie, ewentualnie może w protokole zaznaczyć, że jest jeden wąż do wymiany, tak, że się zaleca wymianę tego węża, bo to nie dyskwalifikuje w taki sposób. No wiadomo, że jak wszystkie węże ciekną i tam nie ma do czego w ogóle ręki przyłożyć, żeby się nie pobrudzić, no to jest ende i nara, nie? Ale jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli jest jeden wąż, który się poci, bądź z którego cieknie, no to po prostu pan inżynier zwraca uwagę, że należy to wymienić i tyle, no i wymieniamy. Dlaczego wymieniamy też? No bo nikt sobie nie pozwala już nawet na to na budowach. To nie są te czasy, że hydrosy przyjeżdżały, ze wszystkiego ciekło. Było nawet tak, że panie, no z każdego musi pocieknąć, co pan to, nie? No tutaj jeżeli pocieknie, to tak naprawdę, jeżeli są bardzo wysokie temperatury w lato, ile ten olej robi się bardzo rzadki, to zdarza się, że czasami jakiś, nie wiem, wąż, rozdzielacz, cokolwiek, że tam puści to troszeczkę, ale no nikt sobie nie pozwala na to, żeby była kałuża pod dźwigiem. No, są oczywiście firmy, które w jakiś sposób, nie wiem, magiczny, no nie boją się i pracują, tak, no ale potem, jakby to powiedzieć, no są takie, nie będę tutaj z nazwy wymieniał, ale serwisanci z Liebherra i że tak powiem, brać operatorska dokładnie się domyśla, o jakie firmy może chodzić. Większość zdecydowana firm, które znam, z którymi współpracuję, które są od lat, no mają te dźwigi w takim stanie bardzo przyzwoitym, ponieważ no, spotkałem się też z takim zarzutem, ale to nie u mnie, tylko na jakiejś grupie takiej operatorskiej, że przyjeżdża inspektor, pyk, w łapę i odbiór gotowy. No to chciałbym im powiedzieć, że no nie wiem, z jakiego drzewa żeście spadli, nie wiem, gdzie się urodziliście i nie wiem, czy nie pomyliliście tych odbiorów polskich z jakimiś tam indyjskimi albo z jakimiś odbiorami z Kambodży, no bo to tak nie wygląda absolutnie. 15 lat w tym siedzę. I raz mi się zdarzyło, że żuraw miałem zatrzymany, rzeczywiście, i nie z powodu takiego, że ja po prostu, moja wina była, tylko mieliśmy pęknięcie na jednym elemencie, którego oczywiście w naszym przeszczęśliwym kraju nie mogliśmy pospawać, bo UDT stwierdził, że się nie da, ale nie polemizowaliśmy, po prostu to pęknięcie było no, na tyle niebezpieczne, że stwierdziliśmy, że kupimy po prostu nową część całą. Kupiliśmy używaną, która była w stanie idealnym i wymieniliśmy i na tej zasadzie dokonaliśmy naprawy. Natomiast nie jest to tak, że przyjeżdża inspektor, daje się w łapę i wszystko przechodzi. No, to jest krzywdzące dla tych wszystkich inspektorów, ponieważ ja osobiście takiego przypadku, mówię, 15 lat robię, nie znam, nie spotkałem się i wszyscy mają nawet większe problemy, bo mówię, jak się trafi na bardzo dociekliwego inspektora, o którym gdzieś tam słyszałem, że w jednym województwie jest i że ludzie po prostu z daleka od niego uciekają, no że nawet bardzo mała pierdoła nie jest w stanie przejść i sam odbiór żurawia robi przez cały dzień. Także
nie wierzcie w bajki. Inżynierowie to są kumaci ludzie zazwyczaj. Mało tego, tych, których ja miałem w swojej historii tutaj i którzy mi odbierali, nawet mi wskazywali, co mogę poprawić i to nie było na zasadzie takiej, że się dowalali, tylko po prostu stałem jako konserwator i mówię: rzeczywiście, panie inżynier, nie, dobra, ma pan rację, okej, nie, to nie może być absolutnie, nie ma takiego czegoś, że ktoś, zresztą to jest tak samo, wiecie, no, nikt nie będzie brał za to odpowiedzialności, tak, oni też biorą za to odpowiedzialność. Konserwator, który sprawdza raz w miesiącu i dokonuje przeglądu i wpisu w zeszycie konserwacji, też ma odpowiedzialność. Oprócz takich przeglądów raz do roku, wymagany jest przegląd konserwatorski raz w miesiącu. I raz w miesiącu również takie oględziny konserwator urządzeń dźwignicowych dokonuje. My u nas sprawdzamy raz w miesiącu dźwigi i raz na 3 miesiące mamy kontrolę zawiesi. Dobra, przechodzimy dalej, bo się rozgadałem. Tak jak powiedziałem, góra jak jest sprawdzona, czyli wszystkie mechanizmy, wszystkie węże, szlaufy, rozdzielacze, zamki, spawy. No i tak, górę mamy sprawdzoną, idziemy do kabiny, podpinamy przeciwwagę. Przechodzimy do dania głównego, czyli do sprawdzenia wyłączeń przeciążeniowych oraz krańcówek. Dobra, ja się pakuję do operatorki, podepniemy sobie dyszkę, czyli ten balast, na którym właśnie stanąłem. Jak go zapniemy, podczepię zawiesia i podczepimy ładunek, albo w pierwszej kolejności sprawdzimy też krańcówkę. Także do roboty. No i robimy teraz to, co zawsze. Czyli zapinamy sobie przeciwwagę. Jakby się mnie ktoś spytał, które są najlepsze dźwigi z Liebherrów, które są w mojej flocie, to bez wahania mówię 250 i 100. I teraz zjeżdżamy sobie na dół siłownikami. Kolejną rzeczą, którą sprawdzamy na odbiorze UDT, jest zły blocze hakowe. Patrzymy na stan rolek, na ogólny stan tego zblocza. Patrzymy, czy się hak obraca, kręci, czy tutaj jest luźny. No tu akurat jest nie luźny, ale jest luźny. Sprawdzamy, czy te zapadki działają prawidłowo. Oraz panowie inżynierowie mierzą również według normy producenta lub według normy UDT-owskiej. Tutaj na haku macie takie dwie dziurki i tu powinna być gdzieś jeszcze jedna. Mierzy się odległość odtąd dotąd, taką jaką podaje producent. Jeżeli ta wartość jest za duża, znaczy, że zblocze już jest do wymiany, że jest za bardzo odgięte. No i oczywiście sprawdza się, czy tutaj całe to zblocze nie jest nadmiernie zużyte, czy nie ma tutaj też żadnych pęknięć. Kiedyś, nie wiem dlaczego teraz się tego nie robi, ale dawniej, świętej pamięci pan konserwator Maciejewski, jak do nas przyjeżdżał, to zawsze, nie wiem, czy to było co roku, czy raz na jakiś czas, robiliśmy badanie haka, które polegało na tym, że przyjeżdżał on z takim specjalnym preparatem, który zblocze czyściliśmy, malował to zblocze bodajże na fioletowo i potem je prześwietlał, czy ono jest sprawne, czy nie. Dawno się nie spotkałem, żeby ktokolwiek mnie o to pytał. Ostatnio 15 lat temu na Rybniku, to jak zaczynałem, to się pytali o coś takiego, o badanie haka. Natomiast nie wiem, czy teraz ktoś to wykonuje. Mówię, nie mieliśmy tego. O, tu jest nawet ta dziurka, przepraszam. Jest ona, jak sobie zobaczycie, tutaj. I tą odległość dotąd mierzymy. Jeżeli ona jest taka, jak podaje producent, to znaczy, że zblocze jest ok. Jest też jakaś norma dozorowska. Kto wie, niech napisze w komentarzu jakieś DIN czy jakieś cośkolwiek, ISO, nie wiem, ale też jest jakaś norma, która o tym mówi, jeżeli producent tego nie podaje. Pod wpływem ciężaru ten hak może się wykrzywić. Jeżeli jest nieumiejętnie zapinany ładunek, albo jeżeli żuraw pracuje w Indiach albo w Bangladeszu, no to często mogą takie rzeczy się zdarzyć. Zresztą widzicie na filmikach, co się tam dzieje. Więc te odległości są mierzone. Znalazłem tą dziurkę odtąd, dotąd. Jeżeli jest w normie, znaczy, że jest ok. No a poza tym cóż, no, stan lin, stan tutaj tych bolców,
stan tych zabezpieczeń, czy te liny się kręcą, oczywiście się kręcą, jest dobre nasmarowane, to znaczy, że ono się tutaj obraca, nic więcej. No i najważniejsze też te dwa zabezpieczenia, czy one działają, to jest głównie sprawdzane. Tyle jeżeli chodzi o zblocze. Zawsze sobie pan inżynier obchodzi, ogląda z każdej strony, sprawdza, patrzy. I tyle jeżeli chodzi o zblocze hakowe. Teraz zaczepię sobie zawiesia. Dlaczego podczepiłem dyszkę? No bo chcę wysunąć troszeczkę teleskopu i pokazać wam na troszeczkę większym wysięgniku, jak to wygląda. Gdybyśmy mieli czas, no to jeszcze każdy jeden człon oczywiście też jest sprawdzany. Czy nie ma na każdym jednym członie żadnych właśnie pęknięć, bo też a w zasadzie głównie pęknięć, tak, bo co się z członem może stać. Pęknięcia bądź wgniecenia też dyskwalifikują. No i sprawdzany jest również przez pana inżyniera stan ślizgów na teleskopie. No ale to po prostu widać, jeżeli szarpie teleskop, albo jeżeli wygina się gorzej niż banan, no to jeżeli szarpie przy wysuwaniu, przy wciąganiu, no to albo jest kwestia smarowania wysięgnika, albo jest kwestia regulacji, bądź też wymiany ślizgów. Stan ślizgów na teleskopie widać, no tylko mówię, trzeba po prostu położyć głowę na dół, czyli wysięgnik na dół, no i zobaczyć po prostu, na ile te ślizgi są zużyte. Teraz przystępujemy do teleskopowania. Nie będę wysuwał go na zasadzie takiej, żeby męczyć, bo nie lubię tych prób dynamicznych, więc wysunę sobie na przykład o 4 teleskopy na 46%. Wielokrotnie już to widzieliście na filmach też, jak to wygląda. Pokazywałem właśnie na 200, jak rozładowywałem gąsienicę. Tutaj mamy identycznie ten sam komputer, to samo zabezpieczenie, czyli Likona. I telematika, który działa identycznie na takiej samej zasadzie, więc możecie to widzieć na poprzednim filmie. Tutaj skupimy się głównie teraz na sprawdzeniu wyłączników krańcowych i przeciążeniowych. Jadziemy. Doskonale. Taka mała uwaga praktyczna. Wyjmiecie zawiesia, to zawsze sobie zamknijcie skrzynię. No ja raz zapomniałem, obróciłem się i zamknięcia od skrzyni już nie było. I wysuwamy sobie dalej, wracamy po następny człon. Oczywiście pokazuję to wam takim, no, z jednej strony w skrócie, z drugiej strony też w przyspieszeniu, no bo z jednej strony pokazuję wam to w skrócie, a z drugiej strony też troszeczkę przedłużam, no bo samo rozłożenie żurawia też troszeczkę trwa, jak widzieliście, ale jak mówię, no zazwyczaj jak pan inżynier przyjeżdża, to żuraw mamy już na podporach postawiony, rozłożony, ciężar przygotowany i od razu zaczynamy działać, przystępujemy do odbioru, także odpada nam rozkładanie żurawia. Na dole sprawdzamy wszystkie elementy, nośne ramy i tak dalej. Jedyny wyjątek mogą stanowić żurawie te samojezdne, które są na przykład albo RT-ki, albo te LRT Liebherrki, które mają możliwość przejeżdżania z ciężarem na koła. No dobra, ktoś mi powie 40 też ma, ale no nikt nie jeździ 40, umówmy się, czy tam 50, ale jeżeli ktoś ma Terexa takiego, który jest przystosowany do jazdy z ładunkiem, no to na pewno też inżynierowie sprawdzają stan opon, czy nie są popękane i tak dalej, no bo w tym momencie nie ma podpór i stanowi to też zagrożenie w pewnym sensie, jeżeli ta opona jest w złym stanie, a przewozimy na przykład sobie na nie, nie wiem, 10 ton i jedziemy po budowie. Także tutaj takie małe zastrzeżenie i dygresja odnośnie samego podwozia. No, w tych większych samojezdnych, na przykład w tej 250, gałki, opony raczej pana inżyniera, no absolutnie pana inżyniera nie interesują. Jedyne co go interesuje to elementy nośne, konstrukcyjne, na które działają siły podczas podnoszenia ładunków. Piękny to jest dźwig. Za każdym razem jak na nim siedzę, to cieszy mi się micha. I w zasadzie gdybym był operatorem i miałbym do wyboru, czy siedzieć na 500, na gąsienicy, czy na czymkolwiek, to najchętniej bym wybrał tą 250 6-osiową. Nie za duża, nie za mała. A jeszcze jakbym był bardzo wybredny i bardzo wybredny, to nie chciałbym, żeby była VIP-a na nim. Bocianek wystarczy.
O, wszystko idzie powolutku. Jednak mróz daje się we znaki. Olej gęsty. Że też nie ma co pałować żurawia. Ale idzie ku lepszemu. Słonko wychodzi. Będą ładniejsze ujęcia. Chociaż na tym śniegu nie są najgorsze. Ale zawsze lepiej jak świeci. Nawet do samego nagrywania. Ładniej te filmy wychodzą. Teraz przystępujemy do sprawdzenia wyłącznika krańcowego, który znajduje się na samym końcu pod rolkami. Przypominam wszystkim, że krańcówka to nie jest hamulec roboczy, tylko to jest hamulec awaryjny i nie należy jej za często stosować na zasadzie takiej, że dojeżdżacie sobie i potem opuszczacie hak. Nawet przy sprawdzeniu należy zwolnić przy samym końcu i delikatnie jedziemy hakiem do góry i w momencie jak dotknie wyłącznika, hak jest stop i nie możemy wykonać żadnego ruchu. Hak do góry nie idzie, głowa na dół nie idzie, tylko bezpieczne ruchy zostają, czyli głowa do góry i hak na dół. Teleskopem również nie pojedziemy. I te trzy rzeczy zawsze sprawdzają panowie inżynierowie. No tutaj jak widzicie na komputerze 4 człony na 46, 2300 jest łącznie na haku, 26300 mogę wziąć. No i przystępujemy do sprawdzenia wyłącznika krańcowego, tak jak wcześniej mówiłem. Jedziemy sobie, tak jak powiedziałem, powolutku do góry i w momencie kiedy wyłącznik krańcowy dobijemy do krańcówki, to komputer zaczyna nam pikać i na górnym ekranie pojawia się komunikat, że właśnie dobiliśmy do wyłącznika krańcowego. Wyłącznik krańcowy to jest taka mała kulka, jakby to powiedzieć, która jest umieszczona obok liny, w zasadzie w linie, potem pokażemy może, która właśnie odpowiada za to, żebyście nie dobili hakiem do rolek, zwłaszcza jak go nie widzicie. Z tym, że kolejny raz podkreślę, to jest hamulec awaryjny, a nie roboczy. No i w tym momencie tak, haka do góry dalej nie weźmiecie i w ten sposób sprawdzamy, że ona działa prawidłowo, joystickiem zasterowałem, do góry nie pojedziecie, głową na dół nie pojedziecie. Zostają Wam tylko ruchy bezpieczne, czyli hak na dół i głowa do góry. Głowa do góry, jak widzicie, idzie i teraz zbloczę na dół, również idzie. I w ten oto sposób sprawdzamy krańcówkę. Można jeszcze dołożyć teleskop i teleskop też Wam nie pójdzie, gwarantuję. Natomiast w tym momencie wiemy, że wyłącznik krańcowy działa dobrze. Sprawdzamy teraz kolejną krańcówkę, która jest tutaj w teleskopie. Ona odpowiada za to, żebyście nie przewalili się za bardzo do tyłu. Czyli po prostu, mam błąd, bo nie mam wiatromierza założonego. Jedziemy sobie samą głową do góry. Tak jak teraz widzicie, może Radek też pokazać. Idzie sobie główka, idzie. W momencie, kiedy dotrzemy do takiej odległości, bodajże do 3 metrów, pyk, kolejna krańcówka zadziałała. Również macie komunikat tutaj, troszeczkę inny się wyświetla, mianowicie to, że macie po prostu za wysoko podniesiony wysięgnik. Nie możecie dalej jechać głową na siebie. No i w tym momencie musicie zjechać na dół, czyli dajemy główkę na dół. I też się nie chce dać, więc włączymy sobie kluczyk, czyli blokadę. I jedziemy sobie teraz główką na dół. Powolutku. To jest znak, że krańcówka zadziałała. A teraz przystępujemy do podczepienia ciężaru i do zrobienia próby przeciążeniowej. Dobra, tutaj już jest ok, niech nie pipcy, niech nie świruje. Blokadę tutaj sobie na tym guziczku wyłączamy. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Pyk i pyk.
Żadnych trzymań tutaj na likonie, kluczyków, wykręcania się. Wciskam elegancko. To jest ten sławny kluczyk, o którym tyle mówimy i którego niektórzy jeszcze używają w kretyński sposób, ale nie będziemy się pastwić nad tymi, którzy tak robią. Jedziemy sobie teraz po balast, zapniemy 12,5 tony walizeczkę i zrobimy próbę przeciążeniową. Włączymy sobie przyspieszacz doliny. Jak włączycie przyspieszacz, taka ciekawostka, to tu na likonie pojawia się Wam taki króliczek, taka ikonka. No i wtedy Was informuje komputer o tym, że macie przyspieszacz załączony. Nie wiem, czy za grubo nie poleciałem, ale 12,5 tony powinno wyłączyć. Za każdym razem teraz mam u dźwigu 40. Ale duży dźwig to dużo weźmie. Wjeżdżamy sobie po ciężar, mamy do tego ciężaru odpowiednio przystosowane łańcuszki, żeby się z linami nie męczyć. No poza tym, jak widać na załączonym obrazku na placu, co się u nas dzieje. Co się u nas dzieje na drugim placu? Hydros ma do wymiany pompę i czekamy na nią od dłuższego czasu i brakuje hydrosa jak powietrza na tym placu. Tam na drugiej części widzicie Fauna i 30, która zastępują one hydrosa, powiedzmy teraz. Nie Fauna, przepraszam, Faun jest 30, a drugi to jest 50, jeszcze krup niegrowe. No i tym oto krupikiem jedziemy w poniedziałek do Katowic na dłuższy okres. Budujemy mosty w Katowicach. Gąski nie ma, jak widzicie, ponieważ jest na projekcie w Świnoujściu. No i ogonie mało zostało, tak? Kraty jeżeli leżą, no bo ta gąsienica nie jest tam w jakiejś dużej też wersji. VIP-a od 800, która nie jest potrzebna, no z 350 VIP-y nie zobaczycie, bo jest w Gorlicach. Że ogólnie nie mamy co narzekać, tylko sobie założymy podwójnie, żeby nam te łańcuchy też nie latały. Najpierw zrobimy próbę przeciążeniową. Opowiem Wam o tym najkrócej jak się da. Jak zapniemy ładunek, podnosimy go do góry i jedziemy jednym ruchem. Głowa na dół, lina do góry, do momentu, aż nam odetnie komputer możliwość dalszego kładzenia głowy na dół. Za chwileczkę Wam to zaprezentuję. I teraz przystępujemy sobie do podniesienia ciężaru. Zawsze sobie tą próbę jak robicie, to nie śpieszyć się, to delikatnie podnosimy sobie ładunek na niedużą wysokość, nawet na 20-30 cm od ziemi i powolutku sobie dojeżdżamy, linka do góry, główka na dół. Dlaczego powolutku? No bo a niech nie zadziała, a niech się coś zepsuje, to lepiej mieć ten ciężar, zresztą przy każdym podnoszeniu jak podnosicie, jak macie opcję i macie możliwość, to niziutko nad ziemią i dopiero zwiększacie sobie odległość od osi obrotu. I tak samo to wygląda w przypadku odbioru na udecie. Jedziemy do momentu, dopóki komputer nam po prostu tego nie wyłączy. Delikatnie nad ziemią. Najpierw zacznie pikać, jak już dojdzie do 90%. Zaraz usłyszycie. O właśnie. No i jedziemy sobie dalej, jedziemy dalej. Op! I jest koniec. Jak jest koniec, jest włączone, no to w tym momencie komputer Wam po prostu odcina wszystkie ruchy. Zostają również tylko ruchy bezpieczne, tak jak w przypadku wyłącznika krańcowego. Tutaj jeżeli chodzi o ruch, to on może mi zadziałać, nie zadziałać. Dlaczego? No bo to tak pyka na 100%. Można go jeszcze bardziej przeciążyć, czyli załączamy magiczny kluczyk, żeby wyłączenie było takie pełne. To ja sobie zawsze z panem inżynierem dojeżdżamy. Przy 100%, tak jak mówię, odcięło, no ale ten ciężar tak buja, nie buja i potem ciężko sprawdzić, czy on w zasadzie wyłączył, czy nie wyłączył. Więc jedziemy sobie na spokojnie, zawsze ja jadę tak do 110%, żeby nam nie migało, nie pikało. Wyłączam sobie blokadę, mam stop, no i w tym momencie mogę sprawdzać. Do góry nie podniosę, głowy na dół nie położę, zostają tylko bezpieczne ruchy.
Teraz przystępujemy do próby przeciążeniowej, czyli najważniejsza rzecz, która powinna działać w żurawiu. Zawsze jak robicie tą próbę, jak podnosicie sobie ciężar, podnieście go sobie, nie wiem, 30 centów nad ziemią i odkładajcie główkę na dół, linkę do góry. A dlaczego tak nisko trzeba jechać? Generalnie z każdym ciężarem się tak powinno, natomiast a niech nie zadziała, tak? Więc po to jest, żeby w razie czego, jak coś Wam nie zadziała, jak dźwig Wam się, nie wiem, straci stateczność nagle, to w tym momencie jak Wam się kipnie, to ten ciężar macie zaraz na ziemi i nie polecicie. Tylko po prostu dacie linę na dół i odłożycie z powrotem. Tutaj na komputerze mamy teraz 50% przeciążenia, tak jak widzicie. Maksymalnie w tym momencie mogę wziąć 30 ton. Ciężar liny zawiesi mrozu oraz tego bociana, który mamy z boku i walizki, którą mamy podczepioną. To jest łącznie 15 ton, 12,5 tony waży sama walizka. I przystępujemy do próby przeciążeniowej, mianowicie dajemy, tak jak mówię, linka do góry, głowa na dół. Pokaż komputer, bo tutaj to się będzie fajnie zmieniało też. No i kręcimy teraz wewnątrz. Przed chwilą pojawił mi się komunikat Stop M, zadzwoniłem do serwisanta, bo wychodzi na to, że nie mam płynu chłodniczego, ale płyn jest. Mamy problem z jakimś czujnikiem, także uspokajam wszystkich. No teraz widzicie, nawet znikło. To wczoraj to Krystian robił, ale nie zrobił i nasz Krystian mechanik. Natomiast zrobimy. Kwestia tego, że nie mieliśmy czasu, a z racji tego, że chciałem bardzo nagrać, to właśnie znikło, ale to nie jest przeciążeniowy. Jedziemy dalej. Zapewnienie mam, że płyn jest. Daję sobie F8, bo to nie ten komunikat, o który mi chodzi. Chodzi mi o tą linię, która idzie jak w dużym Fiacie. I tak jak zobaczycie, dojdziemy do 90, zacznie już Wam pikać. O, teraz właśnie pika. Trójkącik się pokazał. Więc delikatnie jeździmy dalej do 100%. I teraz nam żuraw odłączył ruchy. Natomiast żeby go wyłączyć tak dokładnie, to tutaj musimy załączyć sobie blokadę i tak zawsze robię z panami inżynierami, czyli po to jest ten właśnie magiczny kluczyk, żeby sobie go przełączyć i jedziemy sobie do 110%, bo zawsze tak dojeżdżamy, bardzo niziutko z ciężarem nad ziemią, tak jak widzieliście to wcześniej na załączonym obrazku. Dojeżdżam sobie do 110. Dobra, mamy 110 i teraz tak, wyłączamy blokadę tutaj, czyli naciskamy tutaj na górze wyłączenie blokady i w tym momencie możemy sobie sprawdzić. Lina do góry nie ma, czyli jest wyłącznik przeciążeniowy, działa prawidłowo. Głowa na dół, nie ma takiej opcji. Zostają jedynie ruchy bezpieczne, czyli głowa do góry. No, nawet nie mam głowy do góry, więc muszę sobie włączyć blokadę, ale lina na dół jest na 100%. Tyk. Czyli 2, lina i obrót zostaje. Odkładamy sobie ciężar, następnie załączamy kluczyk i jedziemy główką na siebie po to, żeby przystąpić do 2 prób jeszcze, które zawsze są przeprowadzane podczas odbioru. Jadę sobie, jeżeli mi wskoczy na komputerze w parametry. O, już mi wskoczył, więc robię sobie stop. Wyłączam blokadę, czyli naciskam na ten czerwony guzik, który wcześniej. Pyk. I teraz już nie mam blokady. Teraz jestem w parametrach i jadę sobie główka do góry, lina na dół. Teraz wezmę sobie na dół i na siebie. Przystępujemy do przeprowadzenia 2 prób, do tak zwanej próby dynamicznej i do tak zwanej próby statycznej. I tutaj chodzi o wciągarkę. Jeżeli chodzi o próbę dynamiczną, wygląda ona tak, że dajemy maksymalnie wciągarkę w dół i na komendę pana inspektora stop i patrzymy, czy wciągarka trzyma. Następnie ponownie cała siła wciągarki na dół, stop. No i patrzymy, czy ciężar się zatrzymuje, a następnie opuszczamy sobie jeszcze troszeczkę tą walizkę na dół, żeby nam nie latała, to ja sobie ją całkowicie opuszczę i podniosę.
Op. Op, op, op. Podnosimy walizkę do góry. Ładunek, tu akurat mam walizkę. Dajemy sobie ją parę centymetrów nad ziemię. Wyłączamy silnik i robimy tak zwaną próbę statyczną. Próba statyczna polega na tym, że jest tak zwana próba papierosowa, bo zawsze mieliśmy pana inżyniera, który mówił na to próba papierosowa. Mianowicie zawsze podczas sprawdzania szliśmy na papierosa. Ja na szczęście już to gówno rzuciłem i wygląda to tak, że pan inżynier bierze sobie metr, mierzy ile jest od dołu ciężaru do ziemi, palimy papierosa, rozmawiamy, jest miło, po wypaleniu papierosa podchodzimy, sprawdzamy, jeżeli ta odległość się nie zmienia, znaczy, że wciągarka jest w porządku i że próba statyczna jest zaliczona. Tak to wygląda. Także mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, dwie próby, statyczną, dynamiczną. I te próby są odbywane zawsze. Zwróćcie uwagę na to, jakie robicie, bo niektórzy panowie inżynierowie to zaraz przy złączeniu to góra, dół i potem ten bat sięgnie. Weźcie sobie ten ciężar na siebie, w miarę blisko i w miarę bezpiecznie, żeby też no, cała konstrukcja żurawia nie dostawała za bardzo w kość. Jeżeli wszystko jest w porządku, 5 minut mija, to znaczy, że próba jest zaliczona. I w zasadzie co jeszcze sprawdzamy? No tak jak mówiłem, że jeżeli bym miał więcej balastu, to sprawdzamy wszystkie teleskopy po kolei, czy nie ma żadnych wgnieceń, czy nie ma żadnych pęknięć na teleskopach. Tak jak wspominałem wcześniej, stan ślizgu na teleskopach. Tutaj mamy takiego operatora, że o nic nie muszę pytać, bo wiem, że jest wszystko w porządku. Spać by nie mógł, gdyby nie było. No jedyny błąd, który mnie denerwuje, to jest ten, który pokazałem na Likonie, ale sobie z nim jutro pewnie poradzimy, bo to było w trakcie i teraz mi to dopiero wyskoczyło. Jeżeli dźwignię przechodzi którejś z prób, jeżeli to, co przed chwilą Wam pokazaliśmy, jest jakby, no, jeżeli któryś z elementów nie działa, no to następuje zatrzymanie takiego żurawia i jest on wyłączony z eksploatacji, tak? Natomiast jeżeli te, że tak powiem w cudzysłowie, wady nie są jakieś ciężkie, no to na przykład mieliśmy parę razy tak, że wpis mieliśmy na protokole, że do następnego odbioru zaleca się wymianę głównej liny. Albo miałem też taki wpis na jednym z cementowni, że do następnego odbioru jest zalecana wymiana ślizgów w teleskopie. Natomiast pewnie też się zastanawiacie, co w momencie, jak są jakieś grubsze awarie, czyli jak są jakieś pęknięcia na ramię, jak są jakieś pęknięcia na konstrukcjach nośnych, jak jest lina do wymiany też całkowicie, znaczy lina to już powiedziałem, ale jeżeli jest coś, co rzeczywiście zagraża totalnie bezpieczeństwu, to wówczas dostajecie taką czerwoną naklejkę i informację o tym, że ten żuraw jest zatrzymany, nie dostajecie protokołu, nie możecie nim pracować do momentu naprawy. Teraz tak, jeżeli chodzi o odbiór żurawia, to gdybyśmy odbierali go tak jak teraz, to zazwyczaj wpis w protokole jest taki, że żuraw odbierano bez przedłużenia kratowego w wersji na przykład 10 ton balastu takiej i takiej. I na czym polega myk bez kraty? Miałem już parę razy tak, że jeżeli żuraw był odbierany bez bocianka, to jest to oczywiście informacja taka na protokole, no i co bardziej dociekliwy BH powiedz jak jest, no może sobie zażyczyć i ma do tego pełne prawo, jeżeli bocian rozłożycie. Jeżeli pracujecie na przykład w jakiejś dużej firmie takiej, która zwłaszcza na przykład ma podpisane tak zwane porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie, to jest dobry przykład akurat, bo akurat tak mieliśmy, to jeżeli rozkładacie bocian lub też montujecie duże przedłużenie kratowe w IP, jest wymagany wpis konserwatora. Czyli jeżeli go rozłożycie, musi przyjechać na miejsce konserwator, popatrzeć, czy ten bocianek jest dobry, czy rolka działa, czy wszystkie zawleczki są dobrze pozapinane. Miałem 2 razy taki przypadek. Raz na elektrowni w Rybniku wezwano mnie z innej firmy, był tam dźwig, wezwano mnie do 500, no bo też było na protokole napisane, że jest odebrany żuraw bez przedłużenia kratowego. A tam miał chyba z 50 metrów VIP-y. No i panowie sobie zażyczyli BH-powcy, że tutaj musi być obecność konserwatora. Przyjechałem po południu. Wtedy akurat jeszcze pamiętam motocyklem na elektrownię. Bardzo fajnie, bo odpowiednio skasowałem za to. Nie szczypałem się i, że tak powiem, nawet nikt nie dyskutował, tylko fajnie za to sobie policzyłem. Przebrałem się w strój, wsiadłem do podnośnika, wybrałem szelki. To nie jest tak, że po prostu przyjechałem, a dobre, klepłem jest, tylko sprawdziłem każdą jedną zawleczkę, sprawdziłem stan tego wysięgnika, sprawdziłem sobie spawę na kratach. Z godzinkę to trwało, żeby nie było, że
Przyjechałem, nic nie zrobiłem, tylko dałem wpis. Naprawdę sprawdziłem tam wszystko sobie na tyle, na ile mogłem. Wpis zrobiłem, pieniążki skasowałem, żuraw mógł pracować. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o odbiór z tymi kratami. Nie zdziwcie się, bo niekiedy może być taka sytuacja, że rozłożycie bocian i przyjdzie się do Was pan z BHP doczepić o to, że gdzie jest wpis od konserwatora, bo żuraw był badany bez. Jak nie macie tego na protokole, no to co go to obchodzi? Ale jeżeli jest zaznaczone, że był bez przedłużenia kratowego badany, mogą wymagać tego panowie BHP-owcy, żeby konserwator się pojawił po rozłożeniu takiego bocianka, czy też kraty. Przedłużenia kratowe no, sprawdzamy w taki sam sposób jak żuraw, czyli wszystko, tak? Czyli no, sprawdzacie sobie spawy, sprawdzacie sobie wszystkie połączenia. Może dobrym przykładem będzie tutaj VIP-a z 800, bo akurat leży. To jeszcze Wam dwa słowa powiem. No, więc tutaj w tym przypadku jeszcze potem dochodzi stan liny, stan wciągarki, która jest dodatkowa i do VIP-y. Sprawdzamy sobie wszystkie spawy. Jeżeli jest zmontowane i klepana ta krata, no to sprawdzamy, czy każda zawleczka jest dobrze założona. No i robimy odbiór, że wpis robiłem taki wtedy, pamiętam 2 razy, że sprawdzono przedłużenie kratowe wysięgnika, zezwala się na pracę, pieczątka, podpis, faktura, bye bye. Idziemy z powrotem zobaczyć, czy ciężar nam nie opada. Nie opada na pewno. Jak długo trwa taki przegląd? Od 45 minut zazwyczaj do godziny. Tak tyle musicie sobie wygospodarować. Też wiadomo, jak jest mniejszy dźwig, może to troszeczkę trwać krócej. Natomiast jak odbieramy gąsienicę, no wiadomo też, że to trwa inaczej. Chociaż tutaj ostatnio mieliśmy odbiór u siebie na tym placu, na którym właśnie jesteśmy. Też to nie trwało dłużej, mieliśmy poskładaną wersję, ciężar przygotowany, więc też około 45 minut, godzina. Jak mieliśmy pierwszy odbiór na wiatraku, no to wiadomo, że trwało to dłużej, bo tam mieliśmy wersję wysięgnika bardzo dużą i miał pan inżynier co sprawdzać. No ale też mówię, nie jest to tak, że cały dzień sprawdzamy i tak dalej. Natomiast jedną taką dygresję jeszcze mam odnośnie tego, że nasze żurawie były nie tylko odbierane przez polski UDET, ale również mieliśmy taki kontrakt w Niemczech dosyć długi. Mieliśmy tam w pewnym momencie 4 żurawie, łącznie było ich 6. Że trwało to długo, no to musieliśmy zrobić dekrę, czyli tak zwany niemiecki, no wiecie co to jest dekra, to oni są ogólnie od certyfikacji wszystkiego, żurawiami samojezdnymi również się zajmują i mieliśmy tam, powiem dokładnie ile żurawi w tych Niemczech, 90, 9.8 rocznik, 70, 9.2 rocznik, piękne dźwigi by the way, potem mieliśmy jeszcze Fauna 220 i te 3 dźwigi były odbierane w Niemczech, w Duisburgu. I powiedzieć muszę, że ten przegląd wyglądał mniej więcej tak jak w Polsce. Czyli wszystkie spawy, liny i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze panowie z dekry zwracali też uwagę na opony. Akurat nie wiem czemu, ale zwracali uwagę na opony. No i mówię, niczym się to więcej nie różniło od tego odbioru, który mieliśmy w Polsce. Natomiast jak jechaliśmy żurawiem 100-tonowym do Niemiec, to sobie pomyślałem, że jest taki serwis Hartmann, u którego naprawialiśmy parę razy żurawie nasze samojezdne. On jest z Gorzelcu. Pozdrawiam serdecznie właściciela pana Jensa i pana Tadeusza. No i stwierdziłem sobie, że skoro jedziemy, mamy po drodze, to może zadzwonię, pogadam i tą dekrę zrobimy u nich, dlatego że no, bezpośrednio do Niemiec nie miałem jeszcze kontaktu, potem nam kolega dał. I sobie pomyślałem, że fajnie będzie po prostu jak po drodze pojedziemy, żeby zrobić 100-tonowym żurawiem ten odbiór u nich. Przyjechaliśmy tam bez balastu, umówiliśmy się na konkretny dzień. Przyjechaliśmy wieczorem, rano byliśmy na miejscu i od rana była ta dekra. Następnego dnia rano przyjechał pan inspektor z dekry. Okazało się, że jest Polakiem, który pracuje w dekrze w Niemczech. No i powiem tak, jeżeli ten pan mnie ogląda, to muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo zaskoczeni, dlatego że żuraw był sprawdzany cały dzień. W sposób najdelikatniej mówiąc bardzo wnikliwy. Przez 8 godzin było przetrzepane w tym żurawiu wszystko. Natomiast no, darowałby sobie teksty typu, że o, przeszło, a myślałem, że nie przejdzie. Kładł się pod obrót, robił jakieś próby na zasadzie takiego targania, że chciał za wszelką cenę coś znaleźć w tym żurawiu. No i po prostu moi chłopcy powiedzieli mi, że pierwszy raz doświadczyli takiego czegoś przez lata. Ręce nie miały sił, żeby opaść. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na następny projekt, że tak powiem, znaczy
W późniejszym czasie w Duisburgu odbieraliśmy 2 razy 1 żuraw i 3 żurawie tam łącznie odbieraliśmy. Miały przegląd dekry i wszystko wyglądało tak, jak ja Wam pokazałem dzisiaj. Nikt nie świrował i nie robił takich rzeczy jak ten pan. Po prostu no, jestem bardzo niemile zaskoczony. I wydaje mi się, że po prostu ten pan chciał być wredny i za wszelką cenę chciał nam pokazać, że tym żurawiem w Niemczech nie popracujemy. Natomiast nie miał argumentów, pomimo tego, że sprawdzał ten dźwig cały dzień, nie znalazł w nim nic, za wyjątkiem tego, że no nie zapomnieliśmy tam dać protokołu odnośnie remontu wciągarki, który był robiony i no taki tekst, no w Polsce to ta lina by przeszła, ale w Niemczech to nie ma szans. No to taki ten poziom właśnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o UDET w Polsce. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie tego albo jakieś dodatkowe rzeczy, które u Was panowie inspektorzy sprawdzają, no to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie śmiało, również postaramy się ja albo Roland odpowiedzieć. No i cóż, dbajcie o swoje żurawie, żeby przeglądy przechodziły wzorowo. Nie pozwalajcie sobie na to, żeby robić popelinę. Jeżeli będziecie potrzebowali dźwigu, który przechodzi UDET raz do roku, który jest sprawdzany raz w miesiącu przez konserwatora, jeżeli chcecie wykonać swoje prace solidnie, bezpiecznie, jeżeli chcecie mieć to zrobione tak jak należy, dzwońcie do sołtysa Stychów. Nie mamy nic do ukrycia. Możecie nas sprawdzać na wszystkie poziomy, jeżeli chodzi o mechanikę, jeżeli chodzi o elektronikę w żurawiu i jeżeli chodzi o papiery. No nieskromnie powiem, że nikt nas nie zagnie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, koniecznie to zróbcie, bo będą wjeżdżały ciekawe materiały. Jeżeli podobał się Wam film, zalajkujcie. Pozdrawiam wszystkich dźwigomaniaków.